Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Dać radę. Pewnego dnia nad jeziorem spotkały się dwie dziewczynki. Jedna miała na imię Rada, a druga Porada. Przypadły sobie wyjątkowo do gustu. I właściwie, ponieważ blisko mieszkały i często przychodziły się najpierw kiedyś, dawniej, pojedynczo bawić, od tego dnia, gdy przypadły sobie do gustu, codziennie się spotykały. I tak mijały tygodnie, mijały miesiące, minęło nawet kilka lat. Stały się nawet przyjaciółkami, ponieważ jedna drugą wspaniale, doskonale też rozumiała. Ale pewnego dnia mama i ojciec Rady powiedzieli: Rada, musimy się wyprowadzić. Ojej, tatusiu, mamo, a moja przyjaciółka, z kim ja się będę bawić? Zawołała. No cóż, moja kochana, zmiana widać rodzinie jest pisana. Trzeba się przeprowadzić. Rada jeszcze narzekała jakiś czas. Ale gdy przyszedł czas rozłąki, rozstania ze swoją przyjaciółką, rzuciły się sobie w objęcia. Jedna do drugiej rzekła: na pewno się kiedyś spotkamy. Pewno tak, może. No i na tym stanęło. Po przeprowadzce Rada któregoś dnia zapytała mamę: mamo, czy ja tak będę długo jeszcze tęsknić za swoją przyjaciółką Poradą? Kto to wie? Nie wiadomo. Tęsknota ma swoje prawa. Mamo, czy ja tu kiedykolwiek znajdę jakąś koleżankę czy przyjaciółkę? Jakoś się na to zupełnie nie zapowiada. Zobaczymy. Czas pokaże. Bądź dobrej myśli. Miej nadzieję. I co jakiś czas Rada rozmawiała o tym ze swoją mamą, tatą. Pewnego dnia zdarzył się cud. Cud oczywiście w cudzysłowie, bo wiadomo, że co ma prawo się zdarzyć, to się zdarzy. Co komu pisane, to się zdarzy. Rada spotkała koleżankę. Ta z kolei miała na imię Pomoc. Tata któregoś dnia podsłuchał rozmowę Rady i jej przyjaciółki Pomoc i wieczorem rzekł: o, pewno się uczysz pomocy. Może i tak, a ona się być może uczy Rady. No właśnie. Po jakimś czasie dziewczynka o imieniu Rada nawet już przyzwyczaiła się do zmiany. Zapomniała o tym, co było kiedyś, o tych wszystkich zabawach z Poradą. Przywykła do zmiany. Ale pewnego dnia ktoś zapukał do drzwi. Mama Rady otworzyła drzwi, a tu niespodzianka. Przyjechała Porada. Przyjaciółki rzuciły się sobie na szyję. Do wieczora miały o czym opowiadać. Jedna drugiej mówiła wszystko, co się w międzyczasie zdarzyło. A wieczorem, gdy obie przytulone, wtulone zasnęły w jednym Rady łóżku, gdzieś z wysoko odezwał się głos: Wszystko, co się w życiu zdarza, ma sens.
Do wszystkiego się można przyzwyczaić. Wszystko, mało tego, że ma sens, ale jest tym, co każdy potrzebuje. Czy nawet potrzebował. I to, co się zdarzy, jest tym, co ma ciebie czegoś, czy cię nauczyć w ramach tego, co w życiu potrzebujesz, czy nawet się w tym spełnić, rzekł głos. I w tym samym momencie Rada i jej przyjaciółka Porada przewróciły się w łóżku. Rada się przez sen odezwała. Teraz już wszystko rozumiem, rzekła głośno. Za chwilę powtórzyła to samo Porada. I wszystko, co było w tym pokoju, już wiedziało, że to, co powiedział głos, w perspektywie snu wyśniło się obu dziewczynkom. Gdy rano wstały, były widać już zupełnie inne, podekscytowane tym, co czeka je każdego dnia, akceptujące zmianę, akceptujące w życiu to, co się zdarza, bo to, co się zdarza, jest najlepsze w ramach tego, co każdy z nas też potrzebuje. Trzeba tylko o tym wiedzieć. Więc skoro już to wiemy, wszystko jest w porządku. I w życiu dziewczynek też tak było. Gdy Porada odjeżdżała, Rada machała jej radośnie ręką. Może się kiedyś spotkamy? Porada odpowiedziała, może, jak będzie nam to przeznaczone, pisane, ale wszystko, co się zdarza, jest piękne, rzekła Rada. I ze wszystkim w życiu możemy dać radę. Wszystko, co się zdarza, ma sens i jest każdemu w ramach tego, co się zdarza, pisane, przeznaczone. Zapamiętajcie to. Dziękuję. Cześć Wam.